A dziś będzie van life nad jeziorem Van. Nasz zarejestrowany rekord groszkiem nowy, teraz we wschodniej Turcji w drodze do Van. No jest wysoko, bo jedziemy na jedynce już. Tą końcówkę do Przełęczy jedziemy, znaczy jeszcze widać, że będziemy się wspinać. Zarejestrowany, być może kiedyś byliśmy... Być może byliśmy wyżej, ale dopiero od jakiegoś czasu zaczęliśmy się interesować i to nagrywać i sprawdzać, na jakiej jesteśmy wysokości. No, Przełęcz powiedzmy zaczyna się gdzieś tu powoli, 2758. Nieźle. Widoki są naprawdę kozackie. Jakby tutaj miało się wejść, to pewnie by to zajęło jeszcze dłużej, jak naszym kamperem wjechać. Teraz będziemy zjeżdżać, o, ale będzie zjazd. Oj, oj, oj. Teraz trzeba uważać na hamulce. Esma zrobiła dla nas taki posiłek, czyli bakłażan faszerowany kurczakiem i warzywami. To możemy czy nie możemy? Możemy. Tak? Yes or not? No problem. No problem. Problem jak? Okej? Okej. Bo Aldona pokazała potrawę, a nie pokazała, kto ją wykonał. Dokładnie. A to jest chyba ważniejsze. To jest zimna zupa. A to jest zimna zupa. A to może jest... zaczniemy od tego, kto wykonał. To jest Esma. I to jest córka naszego przyjaciela Mevluta i Guli. A to jest syn, którego już znacie. Emrula. Emrula. Okej. I jemy takie pyszności przygotowane specjalnie dla nas, dlatego że jesteśmy w Van w domu Mevluta. Dzisiejszą wycieczkę będziemy realizować za pomocą transportu publicznego. Czyli jedziemy dolmuszem i wydaje nam się, że pierwszy raz jedziemy dolmuszem, choć byliśmy tyle razy już w Turcji, spędziliśmy tu łącznie ponad rok, to ani razu chyba nie jechaliśmy. Tak, nie jechaliśmy dolmuszem. I nie wiem, czy muzyka nas teraz trochę nie zagłusza, ale wam pokażemy, ile jest tutaj koronki w tym dolmuszu. Wszystko jest koronkowe. Ale najbardziej zastanawiają nas te siatki, czy to są, jeżeli zrobi ci się niedobrze, do czego są używane te siatki. Teraz musimy dopytać. Zapytałam Esmy, bo my nie tutejsi, i Esma potwierdziła, że że te siatki służą do tego, jak się zrobi niedobrze, i myślę, że to jest fajne. To jest potrzebne, bo ten kierowca wiezie nas jak ziemniaki. Jak to kierowcy na całym świecie takich autobusów. Takie rzeczy to tylko w Turcji można przeżyć, bo sobie jedziemy normalnie busem nad jezioro, na wyspę i w pewnym momencie stajemy, żeby zatankować, bo skończyło się paliwo. W ogóle zobaczcie, jaki jest żyrandol ozdobny, zmieniający kolory. On tu naprawdę ma bardzo wiele różnych takich bajerów. Nie wiem, za ile zatankował. Może to wygląda tak, że zależy ile ludzi jedzie, zbierze, to tyle ma paliwa może zatankować. Nie wiem. Na ostatniej wycieczce zgubiłem swoją czapkę i się okazuje, że mam jakiś rozmiar głowy niewymiarowy i Aldona mi zrobiła turban. Nie wiem, jak się prezentuje, możecie napisać w komentarzu, bo ja się nie znam. Ucho ci wystaje. Ucho mi wystaje? Będziesz opalone tylko ucho, będziesz wyglądał not good. Ostatnia nasza przygoda, która była z Mevlutem, czyli ryby, tak mi przypaliła czampą, że no mam taką skorupę aż tutaj.
A nie mogę znaleźć czapki na swoją głowę, nie wiem. Daniel ma za dużą głowę. Za dużo głowę, wodogłowie. I we wszystkich wygląda tak, jakby sobie wziął od dziecka małego. No, nie przykrywa mu to wszystkiego, wygląda to niedobrze. Ale myślę, że mój turban, nie wiem co myślicie, dobrze jest? Mówiłem, napiszcie w komentarzach, czy czapka, czy zostajemy z turbanami. Ale, żeby nie było, płyniemy teraz na jedną z najpopularniejszych wysp na jeziorze Van. Najpopularniejszą, jedną z 4. Tak? I nasz rejs będzie odbywał się takim stateczkiem. Zobaczymy, jak się będzie płynęło. Mam nadzieję, że nie tak samo jak się jechało, bo jechało się ciężko. Dopłynęliśmy, chociaż nie powiem, żeby to była przyjemna, przynajmniej dla mnie, wycieczka, ze względu na to, że no, trzęsie na tym jeziorze, bo to jest duże jezioro. O jeziorze zaraz wam jeszcze powiemy. No, jest naprawdę szczególne na cały świat. Ci wracają. Tam już w drugim planie widzicie dach pewnie, więc wiecie, dlaczego tutaj przypłynęliśmy. Jeszcze sesja fotograficzna i lecimy zwiedzać. Zapowiada się bardzo dobrze. My darling, my darling. Your darling name? Ajsie. Lara Croft. Lara Croft, oh yes. And sister? Hi, Lisa. Okay. Lisa Croft. Dzisiaj dziewczyny nam to dołączyły do naszej wycieczki, nam towarzyszą przez cały dzień. Więc jesteśmy w raz, dwa, trzy, cztery, w szóstkę. Nice to meet you. Nice to meet you. I to jest to słowo, które znamy po kurdyjsku 6. Once upon a time, there's a king living in here. He has a daughter. Her name is Tamara. And Tamara in love with a sheepkeeper. Every night the sheepkeeper swim, and Tamara take a lamp in her hand. He find the island. One day the king knows everything, and he feels so angry. Close all the lights, all fire. Then the shipkeeper swim at night, look for island. He can't find the island. He dead in one lake, in lake water. He say, "Ah Tamara," like "Oh Tamara, ah Tamara, ah Tamara." Then it changed to Aktamar. So the island take its name in this story. That's all. Thank you. We were diving for today, different colors that we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. You set the fire and tone to promised land. You got a whole religion in the palm of your hand. Jeśli miałabym wam polecić porę, żeby zobaczyć jezioro Van, to mimo wszystko poleciłabym wam nie lato, a wiosnę, dlatego że to drzewo, które jest za mną, kwitnie na różowo, coś takiego w stylu kwitnącej wiśni w Japonii. Wtedy wygląda to jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej, bo nie jest tylko zielony kolor liści, ale dodatkowo kwitną kwiaty. A drzewo nazywa się? A drzewo nazywa się rokitnik, właśnie sprawdziliśmy. Bo jak się zapytacie dalej, a kiedy jechać do Van, bo
Jezioro jest fenomenalne. Po pierwsze, jest to największe jezioro Turcji. Po drugie, jest to największe jezioro sodowe na świecie. Po trzecie, jest tutaj klimat zbliżony do tego, co możemy spotkać w Polsce, chociaż teraz jest o wiele cieplej, ale położenie wśród gór na tej wysokości powoduje, że zimy są troszeczkę bardziej łagodne niż te, które można zobaczyć w górach w centralnej Turcji, a lato jest przyjemniejsze. Nie ma takiego upału, który będzie wam mocno doskwierał. No i zobaczcie, są atrakcje, można popływać, można zrobić bardzo wiele rzeczy. Co pocztowej właśnie widać, jak kwitnie ten kwiatek, o którym mówiła Aldona. Kwiatek, drzewo. To drzewo to jest rokitnik, a to jest kot van, który charakteryzuje się tym, że ma różne oczy, jedno ma niebieskie, drugie zielone. Oprócz tego te koty lubią pływać i one pływają w tym jeziorze Van, dlatego nazywają się Van. Będzie próba wejścia. Jak oceniasz temperaturę wody po ostatnich wodach, w których się kąpałaś w tropikach? Srogo jest. Polski Bałtyk w Jak którym na miesiącu? Syberii. To też jest wyjątkowe jezioro, tylko pod innym względem, ale temperatura jest taka syberyjska, bym powiedziała. Bałtyk w którym miesiącu? Nie, w styczniu. Trochę bym morsowała. W styczniu, moim zdaniem w maju. Woda tutaj z przejrzystością jest trochę gorzej niż na wyspie, ale nie jest źle. Nie szczypie ta woda, bo jak na takie duże stężenie sodu, to myśleliśmy, że będzie szczypać. Chociaż nogi twoje widać. Ja teraz ruszyłem, tu mułem, to nie widać. Przez to, że jesteśmy w innym miejscu i ta woda nie jest taka piękna jak na wyspie. Pokażę wam, gdzie my się kąpiemy. Może woda nie jest tak piękna, jaka była na wyspie i w innej części jeziora Van, ale tam stoi groszek. Ale jest pięknie. I to, co jest bardzo fajne i przyjemne i co ja bardzo lubię, bo ja nie jestem jakąś tam super pływaczką, to jest to, co zawsze robię, jak wchodzę do wody, do basenu, gdziekolwiek, że kładę się na wodzie i uwielbiam to. I jak się wchodzi do zwykłego takiego basenu, gdzie jest tylko woda i chlor, to jednak człowiek opada. A jak jest słona woda, czyli właśnie w jeziorze Van, czy nad morzem, czy w oceanie, mówili Turcy. że to nie jest, nie ma soli? Nie, tuzjok, soda. Tuzjok, sorry. Czyli Turcy mówią, że tu nie ma soli, tylko jest sód. A sód nie składa się z soli? Nie jestem chemikiem, nie wiem, ale mnie już wszystko piecze. Mnie nic nie piecze, ta woda jest taka śliska. Kładź się. Powiem wam, że po Indiach to jednak człowiek się odzwyczaił od chłodniejszej wody. Nie ma co. O, tutaj są ładniejsze góry, poproszę w tę stronę. O, jak się wstanie. Znaczy tak, jesteśmy na wysokości bardzo dużej, bo to jest 1400 metrów, ponad 1400 metrów. To jest jezioro górskie, więc nie ma co ukrywać, że jest zimne, bo za tym jest głębokie. Poza tym tutaj zima jest podobnie jak w Polsce. Ale tak, leżeć można tak cały czas. Nie ma z tym najmniejszego problemu, bo jak w czasie człowiek się przyzwyczaja, no. My już dawno nie morsowaliśmy. Nie było zimy, nie było morsowania. No, już dawno. My morsowaliśmy, jak to nie było modne. Jak zaczęło być modne i wszyscy zaczęli morsować, tam my się jakoś... To my zaczęliśmy jeździć do ciepłych krajów. Odechciało nam się. Fajne jest jeszcze to, że jak tu się wchodzi... To nie jest wcale fajne. Dlaczego? No bo to są robaki. To są jakieś skorupiaczki bezkręgowce. Z początku mi się wydawało, że Aldona mówi, że są robaczki, że to są takie Że się zgrywam. podłużne, no tu takie pływają, nie wiem czy wy widzicie, podłużny taki. A potem ona mówi, że to, zobacz, to nie kamyczki tak latają, to są wszystko robaczki. I to są jakieś takie bezkręgowce, ale O, tutaj jest ich więcej. jak się ruszy z początku kamyczkami, to one wychodzą. One są i tam w wodzie w środku pływają, i na powierzchni są. Przecież. O, teraz je. Teraz je widzieliście, ale pewnie nie słyszeliście, bo było pod wodą. Mam nadzieję, że się mikrofony już odblokowały.
Kwestia jest tego typu, że nieprzyjazne warunki powodują to, że jest tylko jeden gatunek ryby tu. Najbardziej nas ciekawiło, czy w tak dużym, pięknym jeziorze są ryby. I okazuje się, że są. Jest to jeden gatunek ryb, która podobno nie jest zbyt smaczna, więc oni tutaj, mieszkańcy, nie przypadają za nią, ale łowią. Z tym, że łowić nie można co roku i nie non-stop. Po prostu czasami można, czasami nie. Gdzieś ktoś to bada, sprawdza i pozwala albo zakazuje. Ale chyba teraz już to ujęcie, ale mam nos pewnie większy, to ujęcie takie słabo jest, albo nie mamy czym wytrzeć. Mamy zasadowe GoPro. Mamy zasadowe nadzieję, że go GoPro. nie zepsuliśmy. Nie, GoPro się nie zepsuje. Idziemy, wychodzimy, bo jest zimno. Wieje już wiatr.